wewnątrz dawnych murów obronnych liczył jakieś 8 hektarów i zapewniał mieszkanie, pracę, zabawę, zakupy i modlitwę w kościele albo synagodze. Od kiedy jednak w XIX, a zwłaszcza potem w XX stuleciu miasta rozrosły się potężnie, niejacy moderniści zaczęli wyobrażać sobie urbanistykę w zupełnie inny sposób. Tarnowskie średniowieczne 8 hektarów to w przybliżeniu powierzchnia dzisiejszego parku strzeleckiego do spacerów, przeciętnej galerii handlowej wyłącznie do robienia zakupów albo osiedla Westerplatte służącego niemal w całości do mieszkania. Skomunikowane arteriami osobne wielkie dzielnice służące do pracy albo do spania czy wypoczynku, między którymi ludzie przyszłości mają się poruszać dzięki nowoczesnym samochodom. 100 lat temu taki właśnie pomysł miał dla ludzkości uwielbiany przez polskich architektów francuski projektant Le Corbusier, zwany też papieżem modernizmu. Ale kiedy powstawały pierwsze bloki dzisiejszego osiedla Westerplatte, w Polsce jeszcze mało kto miał samochód, a wzrost demograficzny kazał budować przy pomocy wielkiej płyty dużo, szybko i dość często kiepsko. W rezultacie więc korbuzjerowska utopia w polskim wydaniu często nie wypadała najlepiej. Na obrzeżach naszych miast, w szczerych polach powstawały potężne blokowiska, do których ludzie z niewielkich domków lub niewysokich kamienic jakoś nie mogli się przyzwyczaić. Księżycowy krajobraz rozjechany przez buldożery, wszechobecne błoto, za duże budynki, nieszczelne okna, przede wszystkim te gigantyczne odległości. Osiedle Westerplatte było tak daleko od centrum, że ironicznie nazwano je wtedy Falklandami. Tak jak te wyspy, o które toczył się wówczas głośny spór między Argentyną i Wielką Brytanią. Krótka wojna o skrawek lądu, chociaż brytyjski, to położony szalenie daleko od Londynu, zagubiony gdzieś na południowym Atlantyku, całkiem blisko już Antarktydy. Dzisiaj jednak widać, że przewidywania Le Corbusiera w jakimś stopniu się sprawdziły. Niemal każda rodzina ma samochód albo nawet dwa. Place zabaw tętnią życiem, zieleń wokół bloków urosła piękna i bujna, a przy okazji nowe okna są dużo szczelniejsze. Czy w takim razie można sądzić, że tutejszy, powojenny, modern eksperyment się udał? Cóż, trzeba by pewnie wsiąść w samochód albo autobus, pojechać na Falklandy i dobrze popytać miejscowych.